Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Sparkling Talks by WPP Media. Nazywam się Magda Sosna i jestem Marketing and Communication Senior Managerką w WPP Media. Sparkling Talks to nowa seria webinarów, podcastów i live'ów, w trakcie których chcemy z Państwem rozmawiać o tym, co nowe, o innowacjach, o martechu i o sztucznej inteligencji w marketingu. Dzisiaj moją gościnią jest Magda Popielewicz, która zarządza komórką AI Labs w naszej firmie i Magda odpowiada za wdrożenia sztucznej inteligencji u naszych klientów, a także za edukację w zakresie AI. I z Magdą chciałybyśmy porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała przyszłość pracy właśnie w czasach sztucznej inteligencji. Cześć Magda. Cześć Magda. Czym dla Ciebie jest ta przyszłość pracy? Co to w zasadzie oznacza i dlaczego akurat teraz o tym mówimy? To jest fascynujące pytanie. Myślę, że o przyszłości pracy rozmawiamy wszyscy i rozmawialiśmy od zawsze, bo zastanawialiśmy się, w jakim miejscu się znajdziemy za jakiś czas, ale kiedyś mówiliśmy raczej o horyzoncie czasowym 5- czy 10-letnim. Teraz myślę, że zdecydowanie mówimy o krótszych horyzontach, dlatego że te zmiany, które widzimy na rynku pracy, są bardzo dynamiczne i jest to związane między innymi z rewolucją sztucznej inteligencji, w szczególności tej generatywnej, która dotarła pod strzechy i każdy z nas może z niej skorzystać z jednej strony. Możemy robić super ciekawe, kreatywne rzeczy, te, które były poza obszarem naszych kompetencji do tej pory, no a z drugiej strony są to rzeczy, które też zrewolucjonizują nasz rynek pracy i widzimy, że rzeczywiście ta rewolucja już się dzieje. Właśnie podczas naszego webinaru dla klientów, który mieliśmy w październiku, wskazałaś kompetencje, które tracą na znaczeniu i tutaj sobie zrobiłam małą ściągę. Były to zręczność manualna, wytrzymałość, precyzja. Druga kategoria umiejętności fizyczne, trzecia czytanie, pisanie, matematyka i czwarta zadania rutynowe. I ja bym chciała rozwinąć ten wątek, w szczególności kwestie czytania, pisania i matematyki, bo co to znaczy, że te umiejętności tracą na znaczeniu? No i przede wszystkim, jakie umiejętności w takim razie mamy rozwijać zamiast tych trzech, wydawałoby się, całkiem podstawowych? I myślę, że one nadal będą podstawowe. To znaczy warto jednak mimo wszystko nadal czytać, pisać i liczyć i umieć to robić po prostu. Natomiast one tracą na znaczeniu o tyle w środowisku zawodowym, że to są właśnie te umiejętności, które już posiada sztuczna inteligencja. Jest w stanie je w prosty sposób odtworzyć. Oczywiście to duża generalizacja, bo nie we wszystkich branżach, nie we wszystkich natychmiast, ale przyszłość jest taka, że sztuczna inteligencja będzie w miejscu pracy za nas czytać, pisać, liczyć, za nas mówić niejednokrotnie. Przed chwilą rozmawiałyśmy o interaktywnych awatarach. Dlatego właśnie to są te kompetencje, które na znaczeniu będą tracić w miejscu pracy. Co nie znaczy, że nie będziemy musieli umieć czytać, pisać i liczyć, bo żeby zweryfikować to, co mówi nam sztuczna inteligencja, czyli włączyć swoje krytyczne myślenie, musimy te umiejętności posiadać, bo inaczej nie przetworzymy tego, co sztuczna inteligencja nam przekaże. Żeby tworzyć narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji, czy nawet tworzyć sztuczną inteligencję, jeśli ktoś ma takie ambicje, umiejętności i kompetencje, też musimy te wszystkie kompetencje posiadać. Natomiast w miejscu pracy one będą coraz mniej istotne. No i to się łączy z drugą z wymienionych przez Ciebie kategorii, czyli z zadaniami rutynowymi, no bo te zadania rutynowe również będą coraz częściej automatyzowane i to z kolei nie tylko przez sztuczną inteligencję, tylko po prostu przez klasyczne automatyzacje, chociażby Robotic Process Automation, czyli takie, które te podstawowe zadania, rutynowe, powtarzalne, takie, którymi są jedne stanowiska bardziej, inne mniej wysycone, będą po prostu automatyzowane i nie my będziemy je wykonywać, tylko algorytm będzie je wykonywał za nas, a my tylko będziemy sprawdzać wynik. Powiedziałaś, jak ty to widzisz, w którą stronę to będzie zmierzać i ja chciałabym się też skupić na tym, co zamiast tego, bo zawsze jak wchodzi coś nowego, jest dużo lęku, dużo niepokoju, ale zawsze potrzebujemy się nauczyć czegoś nowego, więc jakie umiejętności według Ciebie będą kluczowe w momencie, kiedy AI realizuje za nas zadania, które wymagają takich podstawowych kompetencji? To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, bo jest raport świetny, zresztą nie jeden, ale raport World Economic Forum, który jest wydawany co roku i między innymi pojawiają się tam z jednej strony kategorie zawodowe, które rosną, z drugiej strony te, które tracą na znaczeniu, ale też kompetencje, które
które warto posiąść. No i wśród tych kompetencji wymienię kilka ciekawszych. Oczywiście umiejętności analityczne nadal trzymają się mocno. Myślenie kreatywne to jest ten obszar, który nadal będzie istotny i to nas, ludzi, wyróżni od maszyn. Myślę, że z takich istotnych kompetencji, o których rzadko się mówi, to jest ciekawość. I to charakteryzuje tych wszystkich, którzy uczą się współpracować ze sztuczną inteligencją, bo jesteśmy ciekawi po prostu, jak to działa. I co więcej, jest to kompetencja, której można się nauczyć. Myślę, że nie warto zamykać się na to, co daje sztuczna inteligencja. Ja rozumiem krytyczne głosy też jak najbardziej, ale z drugiej strony krytyka niewiele nam zaoferuje. Ja lubię jednak produktywne rozwiązania i ciekawość, otwartość i zobaczenie tych rozwiązań w praktyce. Nauczenie się korzystania z nich. Zobaczenie, czy one rzeczywiście nic nie dają, czym nam grożą w praktyce, a nie tylko komentowanie, jaka dramatyczna przyszłość nas czeka. To jest też coś, o co powinniśmy się zatroszczyć, nie tylko jako my, dorośli pracujący, ale też dzieciaki czy młodzież. Podzielę się teraz z tobą pewną historią. Nie tak dawno temu rozmawiałam ze znajomą z branży rekrutacyjnej. Szukała osób na stanowisko PR-owe związane z tym, co ja wykonuję i na zadanie rekrutacyjne dostała 10 odpowiedzi, z czego 8 wyglądało dokładnie tak samo, ponieważ były wygenerowane przez czata. I właśnie chciałabym poruszyć tę kwestię kreatywności, bo edukując klientów zapewne poruszacie ten temat i jak zadbać o rozwój tej kreatywności w momencie, kiedy sztuczna inteligencja zachęca nas trochę do takiego lenistwa poznawczego i wykorzystania tego, co nam daje na tacy. Więc jakie są twoje rady jako ekspertki w tym obszarze do tego, żeby jednak pobudzać tą kreatywność, rozwijać ją i nie brać pierwszego lepszego rozwiązania podsuniętego przez czata? To jest bardzo duże wyzwanie, bo to jest nie tylko ciekawość, to jest nie tylko kreatywne myślenie, ale to też inne aspekty, chociażby krytyczne myślenie, które też jest jedną na marginesie z kompetencji przyszłości. I myślę, że tutaj warto zadbać o połączenie wszystkich trzech, czyli ciekawiąc się, sprawdźmy, jak to narzędzie działa. Z drugiej strony spójrzmy krytycznie na te wyniki, które oferuje nam sztuczna inteligencja, bo bardzo łatwo jest popaść w takie lenistwo poznawcze, o którym powiedziałaś, czyli bierzemy pierwsze zaoferowane przez sztuczną inteligencję rozwiązanie, bo jest po prostu pierwszym zaoferowanym, dostępnym, jeszcze na dodatek wygląda względnie poprawnie merytorycznie, przy czym warto pamiętać o tym, że to, że wygląda względnie poprawnie merytorycznie, absolutnie nie daje nam podstaw do tego, żeby nie sprawdzić, czy ono jest prawdziwe czy fałszywe, bo halucynacje sztucznej inteligencji, czyli to mówienie nieprawdy przez modele językowe w szczególności jest bardzo zwodnicze. I im lepsze są te modele, tym bardziej wyszukane są te halucynacje. I połączenie tych elementów krytycznego myślenia, ciekawości i kreatywnego myślenia to jest to, czego powinniśmy się uczyć i na co zwracać uwagę we współpracy ze sztuczną inteligencją. Przy czym sztuczna inteligencja, moim zdaniem, może świetnie wspomagać kreatywne myślenie, bo z jednej strony przyspiesza trochę proces kreatywny, bo zapobiega syndromowi pustej kartki, czyli ze sztuczną inteligencją możemy zacząć proces, a potem możemy pracować na tym często niedoskonałym wyniku działań sztucznej inteligencji. No i myślę, że to, że my wkładamy tam ludzki pierwiastek sprawi, że nasz komunikat wyróżni się na rynku najzwyczajniej w świecie. To takie pytanie dla ciebie, jak ty działasz? Pierwsze wymyślasz i sprawdzasz ze sztuczną inteligencją, czy pierwsze jednak syndrom pustej kartki, AI dostarcza, a ty poprawiasz to, doskonalisz i podnosisz jeszcze wyżej jakość? To zależy w jakich obszarach. Zależy w jakich obszarach. Kiedy wymyślałam moją grę promptingową, karcianą, to pierwszy był pomysł mój, bez współpracy ze sztuczną inteligencją, a później dopracowywanie szczegółów ze sztuczną inteligencją, czyli na przykład zawartości standardowych zadań, przy pomocy których możemy sobie pomóc sztuczną inteligencją. Więc tak ten proces może wyglądać. Z kolei na przykład przy prowadzeniu warsztatów część zadań wymyślam ze sztuczną inteligencją, a później jako człowiek krytycznie na nie patrzę, czy da się je w ogóle wykonać i jak je poprawić, żeby były jeszcze ciekawsze dla grupy, z którą mam do czynienia. Więc ten proces akurat w moim przypadku wygląda bardzo różnie, w zależności od tego, z jakim zadaniem mam do czynienia.
I teraz płynnie przeszłabym do takiego pojęcia, które dla mnie było nowe i którego się nauczyłam na naszym webinarze. Więc, drogie osoby słuchające, mówię o takim pojęciu jak paradoks automatyzacji w marketingu. I polega on na tym, że generatywna sztuczna inteligencja jest coraz częściej tworzona do właśnie pierwszych szkiców kampanii, czy w ogóle treści i optymalizacji SEO. No i takie pytanie, Magda, jaka jest rola człowieka w tym całym procesie? Czy ty widzisz człowieka jako takiego proofreadera i trochę sprawdzacza tego, co wypluła sztuczna inteligencja? Czy jednak jest to ekspert, który jest niezbędny, aby te treści wygenerowane przez AI były wysokiej jakości i możliwe do dostarczenia do klienta w naszej branży? To zależy. To Okej. zależy, aczkolwiek na rynku jednak w wypadku wielu czynności z obszaru marketingu, komunikacji marketingowej bardzo szeroko rozumianej, mówi się, że człowiek będzie tym dyrygentem. Czyli będzie tym zarządcą treściami wypuszczonymi przez sztuczną inteligencję, będzie je krytycznie weryfikował, ewentualnie poprawiał. Co oczywiście nie zmienia faktu, że te kompetencje specjalistyczne też będą potrzebne. I widzę to w mojej codziennej pracy, bo jeśli mam do czynienia z osobą, która dopiero zaczyna pracę i podejmuje się wykonania zadania osoby bardziej doświadczonej, seniorskiego, to nie jest w stanie krytycznie, poprawnie zweryfikować tego, co sztuczna inteligencja wypuści. Oczywiście jest zadowolona z wyniku, bo wow, oto właśnie wykonałem zadanie, które wykonuje standardowo osoba o wyższych kompetencjach, ale nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest naprawdę wysokiej klasy output, mówiąc po angielsku, wypuszczony przez sztuczną inteligencję. Więc na ten moment, przy czym mówię o tym momencie, a nie perspektywie najbliższych 5 lat, myślę, że najskuteczniejsze jest łączenie kompetencji specjalistycznych ze współpracą ze sztuczną inteligencją. Czyli taka teoria, że osoby na stanowiskach juniorskich zostaną wykluczone z rynku pracy ze względu na sztuczną inteligencję, według ciebie jest wiarygodną teorią, czy jednak podchodzisz do niej ostrożnie? Jest wiarygodną teorią i to niestety widać. Zarówno osoby z niższym stażem, jak i osoby, które pracują freelancersko, są zastępowane przez sztuczną inteligencję, dlatego że, i to widać w trendach zachodnich na rynku pracy, bo tych pracowników po prostu jest zatrudnianych coraz mniej. Ci młodzi ludzie będą mieli, dopóki nie wymyślą siebie na nowo i swojego sensu, będą mieli trudności w zatrudnieniu na rynku pracy. Chyba że będą pracowali w jakichś super niszowych zawodach albo nie zawodach związanych z automatycznym, powtarzalnym wykonywaniem czynności, no bo niestety nie ukrywajmy, na stanowiskach tych podstawowych, zaczynających swoją karierę w jakimkolwiek obszarze, jednak wykonujemy biurowej pracy, jednak wykonujemy powtarzalne czynności, tak? Wysyłamy maile, przygotowujemy prezentacje, raporty, wprowadzamy jakieś dane. To już nie jest konieczne, bo sztuczna inteligencja jest w stanie to coraz skuteczniej robić za nas. To właśnie chciałabym pomóc trochę tym młodym ludziom wymyślić się na nowo, dlatego mam pytanie o to, jakie nowe role, jakie nowe pozycje zawodowe ty widzisz. Możemy sobie tutaj tak trochę spojrzeć na to pytanie bardzo futurystycznie. W naszej branży marketingowej, jakby ktoś cię poprosił o wskazanie 3 nowych zawodów w związku z rozwojem AI w branży marketingowej, domów mediowych, agencji reklamowych, kreatywnych, to co byś wskazała? Wskazałabym na pewno osoby, które zarządzają inputem i outputem do sztucznej inteligencji i ze sztucznej inteligencji, czyli wkładają dane i wyjmują dane, krytycznie je weryfikując. Jak wkładają, to muszą je odpowiednio poukładać, czyli tutaj też umiejętności big data są istotne, żeby te dane były jak najlepiej zrozumiane przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest ciekawa rola, zupełnie nowa, póki co. Mówiąc big data, co masz dokładnie na myśli? Mam na myśli osoby, które zarządzają dużymi zbiorami danych i potrafią się w nich poruszać, potrafią je poukładać, wyciągać z nich wnioski, pewnie docelowo we współpracy ze sztuczną inteligencją, ale żeby sztuczna inteligencja je rozumiała, to najpierw trzeba je umieć uporządkować, co jest kluczowe. Okej, mamy pierwszą rolę. Big data, porządkowanie, współpraca ze sztuczną inteligencją. Myślę, że super ciekawym obszarem na ten moment jest obszar
designu, grafiki, contentu. I tutaj będą pojawiały się coraz częściej role powiększone przez sztuczną inteligencję. Czyli mieliśmy jako twórcy treści jakieś swoje kompetencje stanowiskowe, teraz możemy je powiększyć albo przyspieszyć swoją pracę dzięki sztucznej inteligencji. No i ci, którzy szybko będą się adaptować do tej zmiany, myślę, że będą najbardziej pożądanymi osobami na rynku pracy, czyli umiejętność korzystania z wielu narzędzi jednocześnie do generowania wielu różnych typów treści, czyli nie tylko tekstu, ale też materiału wideo, głosu, animowanie treści statycznych, generowanie świetnych treści statycznych, bo to wydaje się proste, bo właściwie każdy z nas, kto miał do czynienia z generatywną sztuczną inteligencją, jest w stanie wytworzyć obrazek i często jest bardzo zadowolony z tego obrazka, ale żeby wytworzyć obrazek, który naprawdę będzie wprowadzał jakieś zamieszanie, zmianę, przyciągał uwagę, nie jest to wcale takie proste. I widzę to też na przykładzie kreacji, które albo sama tworzę na potrzeby szkoleniowe, które prowadzę, ale też kreacji reklamowych, z którymi mamy do czynienia i kiedy chcę dać jakieś kreatywne wskazówki i korzystam wtedy ze sztucznej inteligencji, żeby przerobić dany obrazek, nie jest to wcale takie proste, żeby stworzyć dobrej jakości treść, więc stanowiska, które będą się wspierały sztuczną inteligencją w procesie tworzenia rzeczy w marketingu, obrazków, materiałów wideo, głosów, to będą te, które będą zyskiwać na znaczeniu, na pewno. I tutaj przykład ode mnie. Nasz zespół marketingowy nie tak dawno wypuścił dla Państwa filmik Sparkling Talks z głosem Krystyny Czubówny i Magda jest dokładnie tak, jak mówisz, ponieważ nad filmem pracował zespół osób zajmujących się animacją, ale także grafiką i sztuczna inteligencja była narzędziem, które trzeba było obsłużyć i ja, nie posiadając żadnego wykształcenia graficznego, nie byłabym w stanie jej spromptować w taki sposób, żeby ten materiał spełniał jakiekolwiek oczekiwania i standardy. Więc big data, wsparcie dla osób kreatywnych, takich jak graficy, czy osoby zajmujące się animacją. I trzecia pozycja. Myślę, że takim być może niszowym, to znaczy nie będzie bardzo dużo takich ról, ale będą bardzo istotne i coraz istotniejsze w firmach. To są osoby, które będą się zajmowały zarządzaniem narzędziami sztucznej inteligencji w sensie dostępowym i w sensie prawnym. Czyli co można w danej organizacji wykorzystywać, czego nie można i dlaczego, pod kątem różnych restrykcji prawnych, szczególnie, że te restrykcje prawne różnią się w różnych regionach. My też tego doświadczamy jako organizacja, ponieważ w Stanach Zjednoczonych te restrykcje są mniej poważne niż te, które dotykają nas w Europie i trzeba je znać, trzeba wiedzieć, jak je stosować i w związku z tym, które narzędzia możemy wykorzystywać, a które nie. Tutaj też pojawią się na pewno role dedykowane poszczególnym obszarom biznesowym. Z jednej strony cała organizacja, owszem, a z drugiej strony na pewno na przykład w obszarze HR-u, gdzie bardzo musimy się przyglądać, jakie dane gdzie wkładamy, powinny się pojawić takie dedykowane role, które będą wiedziały, w jaki sposób można obchodzić się z danymi wrażliwymi, jak tymi danymi zarządzać, jak zapisywać historię wykorzystania tych narzędzi, no bo te narzędzia w obszarze HR będą też podlegały audytowi. Magda, z twojej wypowiedzi jasno wynika, że musimy być za pan brat ze sztuczną inteligencją i chciałam ciebie dopytać, jak masz spotkania z klientami, gdy edukujesz o AI-u, to jakie takie kompetencje twarde wskazujesz jako niezbędne do tego, żeby odnaleźć się w tym świecie, gdzie generatywna sztuczna inteligencja wiedzie prym? Czyli jakie umiejętności techniczne potrzebujemy posiadać, żeby zarządzać tymi danymi, które są generowane przez sztuczną inteligencję? I danymi generowanymi, i tymi, a nawet może bardziej, które są do tej sztucznej inteligencji wkładane, bo bez dobrych danych nie ma dobrych wyników. Albo innymi słowy mówiąc, jak włożymy słabej jakości dane, to słabej jakości treść otrzymamy potem. Więc tutaj znowu kwestia umiejętności
porządkowania danych, wniknięcia w te dane, przeanalizowania, weryfikacji, czy nie ma tam żadnych biasów, stereotypów, które mogłyby być groźne później w analizie. Czy tych danych mamy wystarczająco dużo, bo jak się okazuje, to jest istotne, bo jak mamy 100 linijek jakiejś treści i na tej podstawie chcemy podejmować jakieś wnioski, no to prawdopodobnie będzie to niewystarczające. Czy mamy dane roczne, czy mamy dane za dłuższy okres czasu, więc sprawdzanie tych danych i weryfikacja jest bardzo istotna i to niekoniecznie te informacje, szczególnie w korporacjach, musi posiadać specjalista stanowiskowy, ale musi mieć kogoś takiego, kogo może się poradzić. Czy to są wystarczające dane, czy za wystarczający okres, czy one są wyczyszczone tak, że możemy je do sztucznej inteligencji włożyć. I to jest na pewno istotna techniczna umiejętność. Myślę, że o technicznej umiejętności też możemy mówić w przypadku inżynierii promptów. Tutaj zdania są bardzo podzielone i w raportach, i na rynku, czy zarządzanie wiedzą dotyczącą promptów, czy w ogóle tworzenie promptów jest istotną umiejętnością. Z mojej perspektywy jest istotne. Nawet jeśli możemy napisać prompta, żeby sztuczna inteligencja stworzyła nam prompta do innego modelu, na przykład do tworzenia obrazków, to nadal jednak fajnie wiedzieć, jakie są podstawy tworzenia promptów i pamiętać o tym, jakiej długości powinny być te prompty, jakie elementy powinny zawierać w określonych sytuacjach, tak? No bo prompt promptowi nierówny, inaczej będziemy promptować, jak będziemy rozmawiać z danymi, a inaczej będziemy z danymi liczbowymi, a inaczej będziemy promptować, jak będziemy tworzyć informację prasową na przykład. Tym bardziej, że jakość prompta też później daje nam określony efekt. Jeśli ten prompt jest słabej jakości, to dostaniemy niesatysfakcjonujący efekt, no i później z tym efektem dalej będziemy musieli pracować, czyli będziemy musieli wielokrotnie tą czynność powtarzać, iterować, żeby otrzymać coś interesującego, a warto jest umieć napisać ten prompt raz, a dobrze, chociażby korzystając z frameworków. Więc myślę, że inżynieria promptów to jest drugi obszar. Myślę, że taka otwartość na rozwiązania technologiczne i taka płynność obsługi różnych rozwiązań i poruszania się w ogóle w świecie właśnie chociażby generatywnej sztucznej inteligencji, ale też takie podstawowe czynności, jak przełączanie się pomiędzy oknami przeglądarki, i teraz może się to wydawać dziwne, że o tym mówię, bo przecież jest to podstawowa umiejętność cyfrowa, natomiast mówię o tym w kontekście uczenia naszych dzieci, bo tak bardzo mówimy o tej higienie cyfrowej i ja też uważam, że to jest bardzo ważne i że dzieci bez nadzoru do pewnego wieku nastoletniego nie powinny mieć możliwości korzystania z telefonów czy komputerów, natomiast bez nadzoru. Co nie znaczy, że my jako rodzice nie możemy posadzić naszego dziecka i pokazać mu: słuchaj, tutaj przełączamy się pomiędzy oknami przeglądarki, tu możesz sobie włączyć jakąś aplikację, logowanie wygląda następująco, a tutaj piszesz prompta i tym promptem pomożesz sobie w nauce, a tu otworzysz narzędzie, dzięki któremu być może w bardziej adekwatny do twoich potrzeb sposób będziesz w stanie stworzyć jakąś treść, czyli wolisz słuchać, stwórz sobie treść do słuchania tego rozdziału, jak przygotowujesz się do klasówki. Więc myślę, że takie umiejętności techniczne, bardzo podstawowe są ważne i mówię o tym z perspektywy osoby, która od czasu do czasu też rozmawia z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą. I nie jest to wcale takie oczywiste. To znaczy ktoś, kto długo siedzi w telefonie i w komputerze i gra, to nie znaczy, że posiada te umiejętności, które później przygotowują go do zawodu. A inna kwestia jest jeszcze taka, że jest mnóstwo umiejętności wskazywanych chociażby przez World Economic Forum, związanych z pracami niebiurowymi. Znaczy możemy myśleć o sobie i o perspektywie zatrudnienia niekoniecznie jako o pracownikach biurowych. Wiem, że to teraz wywraca świat, szczególnie tym ludziom takim jak ja, którzy 20 lat spędzili pracując w firmach, ale możemy robić inne rzeczy, tak? Możemy chociażby prowadzić treningi, jogi, masaże, możemy rzeźbić, tworzyć biżuterię. Oczywiście są to zawody niszowe i pewnie wymyślenie siebie na nowo
nowo w takim kontekście nie będzie proste, no ale myślę, że taka rewolucja też wielu z nas czeka, patrząc na prognozy chociażby McKinsey'a dotyczące zatrudnienia i przetrudniania i zmieniania swoich kompetencji, upskillingu, reskillingu. Gdy ciebie słucham, to takie słowo, które mam w głowie i które mi bardzo miga, to słowo zmiana. Wspomniałaś o kompetencjach takich cyfrowych, przełączanie się na różne okna, etc., SharePointy, G-Drive'y. Moim zdaniem to nie są jeszcze umiejętności, które każdy w korporacjach ogarnął, co widać chociażby po tym, że załączniki cały czas mają się dobrze, niektórych trzeba wyedukować, czym jest tryb zmian, etc. Więc ciągle jesteśmy na etapie, gdzie rzeczy wydawałoby się już prehistoryczne, tak jak właśnie chmura, są rzeczami nowymi dla części z osób pracujących w korporacjach. I tak się zastanawiam, jak masz warsztaty i spotkania, to z jakimi wyzwaniami mierzą się nasi klienci? Co jest głównym problemem albo właśnie taką przeszkodą we wdrożeniu AI w ich miejscach pracy, w ich organizacjach? Myślę, że wbrew pozorom właśnie kwestia dostępności narzędzi, czyli mówiłam o tym AI governance i AI governance na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym, czyli powiedzenie jasno pracownikom, słuchajcie, z tego nie możemy korzystać, no ale z tego możemy korzystać. Tu macie narzędzia bezpieczne, tu możecie wrzucać dane wewnętrzne i tutaj możecie eksperymentować ze sztuczną inteligencją, bo w momencie, w którym pracownicy mają informacje, z tego nie możecie i tego też nie możecie, no to oni sami na swoje potrzeby nie mogą się kształcić, nie mogą też wspomagać organizacji, nie mogą zmieniać swoich procesów biznesowych, więc raczej nie jest to nieumiejętność, bo ci ludzie są bardzo otwarci, ciekawi, są super kreatywni, wiedzą dokładnie, które procesy i często trafiają w punkt, powinny być zautomatyzowane w pierwszej kolejności, bez względu na to, czy sztuczną inteligencją, czy jakąkolwiek inną technologią. Problemem jest dostęp do narzędzi i dostęp do narzędzi, które są dla nich bezpieczne. Które procesy powinny być zautomatyzowane w pierwszej kolejności w większości organizacji? Te rutynowe i powtarzalne. Te związane z prowadzaniem danych, gdzie ktoś siedzi rzeczywiście i te dane wpisuje, te związane z prostymi czynnościami, tworzeniem dokumentów, wypełnianiem tych dokumentów. Oczywiście najlepiej by było, żeby pomyśleć o tym, jak inaczej proces powinien wyglądać, żeby nie musieć wypełniać dokumentów sztuczną inteligencją, bo może po prostu warto by było pomyśleć, jak ten proces zrewolucjonizować, ale to są te rzeczy takie proste, najbardziej podstawowe. Tworzenie na przykład opisów stanowisk pracy, tworzenie jakichś treści hiperpersonalizowanych, które już są stworzone przez człowieka, być może przez człowieka we współpracy ze sztuczną inteligencją, ale przekształcić je z powodzeniem i zhiperpersonalizować, dostosować komunikat do mniejszego grona osób z powodzeniem może sztuczna inteligencja. To jest świetny przykład, to co powiedziałaś. Na temat dostosowywania treści przez sztuczną inteligencję przetoczyła się nie tak dawno temu wielka burza na LinkedInie i były głosy, chyba bardzo liczne nawet, mówiące, że ja potrafię rozpoznać, kiedy dany post, dana treść jest napisana przez sztuczną inteligencję. Co z tym zrobić? Czy to oznacza, że osoba, która wygenerowała taki content, nie ma wystarczająco doświadczenia w tym, żeby tworzyć ten content na odpowiednio dobrym poziomie, czy jednak jesteśmy zdani na, osobiście nie znoszę tego, przymiotniki typu inspirujący, wspaniały, doskonały, ponadprzeciętny, etc. w każdym zdaniu? Po pierwsze, nie ma narzędzi takich super precyzyjnych, które wskażą w każdym obszarze treści stworzone przez sztuczną inteligencję. Być może ludzie mają takie kompetencje, bo tak jak mówisz, są pewne predyktory pod tytułem przymiotniki, czasami niewłaściwa odmiana nawet słów albo ikonki. Dwukropki. Długość tekstu też o tym świadczy, bo LinkedIn zalała fala długich treści. Tak, AI w ogóle nie potrafi tak skondensowanie myśleć. Ja go musiałam zapromptować na to, aby tworzył krótkie zdania. Myślę, że te treści będą nas nadal atakować, długie, ale to jest wybór każdego człowieka i każdy ma jakąś strategię tego dotyczącą. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką
zalewania ludzi codziennie treściami tworzonymi przez sztuczną inteligencję. Miałam przez chwilę taki projekt i tworzyliśmy podcast za pomocą sztucznej inteligencji, ale go zarzuciłam. A to, co tworzę na LinkedInie, jest tworzone przez człowieka, bo piszę bardzo rzadko. Przynajmniej na ten moment. Natomiast niewątpliwie rodzi się takie ryzyko i widać to już, że ta sztuczna inteligencja, z którą mamy teraz do czynienia, te najnowsze modele, uczą się już w dużym stopniu na treściach tworzonych przez inną sztuczną inteligencję. I to nie tylko chodzi o branżę marketingową, ale chodzi też o personal branding, o te treści, które widzimy na stronach internetowych, o te treści, które widzimy na LinkedInie, w mediach społecznościowych. I tego będzie coraz więcej. Myślę, że warto ludzi edukować krytycznie, jak te treści są postrzegane przez użytkowników, niektórych, bo nie przez wszystkich. I nie wszystkie te treści na pewno warte są automatyzacji, bo myślę, jeśli mówimy coś od siebie i chcemy przekazać coś naprawdę wartościowego, to może warto wysilić się i jednak pamiętać o tym nadal, jak się pisze, jak się tworzy coś od siebie, coś emocjonalnego. A z drugiej strony, na przykład, jeśli chcemy na co dzień przekazywać nowe informacje o tym, co nowego w obszarze sztucznej inteligencji, to czemu nie? Myślę, że warto to zautomatyzować, bo modele sztucznej inteligencji skutecznie wyszukują informacje, a my możemy być selekcjonerem tych informacji, czyli znowu tym kuratorem treści i publikować jakiś finalny efekt w telegraficznym skrócie pokazujący, co tam dzisiaj się pojawiło, bo rzeczywiście tych treści o sztucznej inteligencji jest bardzo dużo w sieci. I na sam koniec chciałabym Ci zadać pytanie o wyzwania regionalne w kontekście Polski. Rozmawiałyśmy o tym, że województwo mazowieckie wskazuje największą ekspozycję na AI, na wykorzystanie AI, ale jak to wygląda w innych regionach? Czy widzisz tutaj ryzyko rosnących nierówności, chociażby w zakresie dostępu do szkoleń, no ale także i do pracy związanej z sztuczną inteligencją albo wspomaganej przez sztuczną inteligencję? Myślę, że pochodną tego, że ludzie być może nie są świadomi, nie korzystają z ogólnodostępnych szkoleń, będzie to, że po prostu tych miejsc pracy w innych regionach będzie mniej. Ale z drugiej strony mam ogromną niezgodę na te nierówności, dlatego że te szkolenia są ogólnodostępne, tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. To znaczy, oczywiście są dedykowane szkolenia dla biznesu, związane z określoną specjalizacją czy określonym narzędziem, takie szkolenia, które ja prowadzę. Z drugiej strony, po to, żeby zacząć w ogóle przygodę ze sztuczną inteligencją, wcale nie trzeba budżetów. Wystarczy znaleźć naprawdę świetne, wysokiej klasy szkolenia dostępne chociażby na popularnych platformach, z których możemy się dowiedzieć jakichś pierwszych podstawowych informacji i zainspirować się i skorzystać z narzędzi, które przecież poza subskrypcją, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, ale są dostępne za darmo. Tak? Są narzędzia sztucznej inteligencji, tej generatywnej, na których możemy sobie za darmo poeksperymentować. Więc jeśli tylko ktoś będzie miał otwartą głowę i będzie chciał poszukać takich informacji i zaciekawi się tym, czym jest sztuczna inteligencja i jak może mu pomóc w jego codziennej pracy, to myślę, że to zadziała i po prostu znajdzie takie źródła dostępne dla każdego. Z drugiej strony ja też staram się krzewić tą wiedzę na moje możliwości, bo z jednej strony mamy podcasty, z drugiej strony ja rozmawiam z klientami, z trzeciej strony jak tylko mogę, to też szerzę tą wiedzę, gdziekolwiek spotkam kogoś. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panią, która prowadzi księgarnię i jest osobą po 50 i mówi, że no właściwie to ona by tutaj już w tym biznesie chciała coś zmienić, coś nowego zrobić. Myślę, że warto rozmawiać, bo pani po rozmowie ze mną o sztucznej inteligencji powiedziała, że zastanowi się, w jaki sposób sztuczną inteligencję mogłaby wykorzystać nie tylko do rozwoju swojego obecnego biznesu, ale do tego też, jak może zmienić ścieżkę kariery, bo przecież to też można robić efektywnie. Oczywiście w te rozmowy ze sztuczną inteligencją nie warto wierzyć w 100% i warto weryfikować, co sztuczna inteligencja nam proponuje, ale polecam wszystkim sprawdzenie, co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia o naszej karierze, naszej roli zawodowej i co wymyśli dla nas na perspektywę najbliższych 2 lat na przykład. Zrobiłam to ćwiczenie i to było całkiem otwierające głowę. Okej, muszę dopytać. Jak zaplanowała twoją karierę sztuczna inteligencja? Robiłam to ćwiczenie 2 lata temu z modelem Claude, jeszcze wtedy od Antropika.
I była to dokładnie ta rola, w której teraz jestem. To znaczy edukowanie, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, z intensywnym wykorzystaniem narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. To było coś, co chciałam robić. To była rola, której nie było u nas w organizacji. To była rola w ogóle edukacyjna, która wcześniej w naszej organizacji nie była często wykorzystywana. A ja uwielbiałam szkolić i przekazywać wiedzę, dzielić się swoimi kompetencjami, umiejętnościami, ciekawostkami z rynku. Jeszcze wcześniej w obszarze paid social. No i sztuczna inteligencja zaplanowała mi rolę związaną z AI literacy i edukacją. I jestem tu, gdzie jestem. Magda, bardzo Ci dziękuję za naszą inspirującą rozmowę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję, że zostaliście z nami do samego końca. Nie wiem jak Wy, ale ja po tym nagraniu odpalę ChatGPT i sprawdzę, jaka kariera czeka na mnie za 2 lata. Polecam zrobić dokładnie to samo. W przypadku pytań o sztuczną inteligencję zachęcam do kontaktu z Magdą Popielewicz i zapraszam do wysłuchania następnego odcinka Sparkling Talks by WPP Media. Dziękuję bardzo, Magda Sosna.